Jeśli tak jak ja lubicie RPG, w których zbieramy potwory i wystawiamy je do walk, a jednocześnie z jakiegoś powodu macie już dosyć Pokemonów, no to temat dzisiejszego filmu powinien Was zainteresować. Ja jako dzieciak byłem naprawdę wielkim fanem Pokemonów, grałem jeszcze w wersji Blue, w czasach pierwszego Game Boya, przed premierą nawet serialu w Polsce, uwielbiałem po prostu te gry. Niestety z czasem seria przestała mnie interesować, myślałem, że to ja się zestarzałem, próbowałem wrócić przy okazji Pokémon Shield. Okazało się, że to nie ja się zestarzałem, to gameplay Pokemonów się zestarzał, jest bardzo archaiczny, a wykonanie audiowizualne, zwłaszcza w przypadku tych dwóch najnowszych odsłon Scarlet and Violet, no to woła o pomstę do nieba i nawet fani na to narzekają. A tymczasem ten motyw zbierania potworków i wystawiania ich do walk nie został nawet wymyślony przez firmę Game Freak. Mechanikę tę już od swojej pierwszej odsłony miała bowiem seria Megami Tensei, a pierwsza część tej odsłony ukazała się w 1987 roku na Famicomie, czyli japońskiej wersji NES-a, a dla Polaków ta konsola znana była pod nazwą Pegasus, który był jej podróbką. I wiecie, co jeszcze wtedy wyszło w 1987 roku? Pierwszy Metal Gear, pierwszy Final Fantasy, no i ja się wtedy urodziłem, więc widać, jak bardzo stara ta seria już jest. Jej najnowsza odsłona, nosząca numerek 5 i podtytuł Vengeance, ukazała się właśnie na wszystkich wspieranych obecnie konsolach PS4, PS5, Xboxach One i Series XS, na Nintendo Switch oraz na PC-tach i słuchajcie, po raz pierwszy też jest dostępna po polsku, no więc z takiej okazji postanowiłem nagrać dla Was niniejszy film. Shin Megami Tensei 5 Vengeance to rozszerzona wersja gry, która debiutowała w 2021 roku jako czasowy, jak widać, ekskluzyw na Nintendo Switch, stworzona i opracowana przez firmę Atlus, odpowiedzialną za ten cykl, za tą serię od samego początku. Shin Megami Tensei 5 Vengeance to jest wersja, która oferuje dwie linie fabularne. Oryginalną, tą z 2021 roku, tutaj nazwaną Kanonem Stworzenia, i nową, nazwaną Kanonem Zemsty, która ma trochę inne postaci, w pewnym momencie zmienia dosyć dużo w fabule, ale początek jest tutaj taki sam. W sumie nieważne, od której zaczniecie. Ja nie grałem w oryginał, dopiero zasiadłem do tej wersji, ale fani na forach piszą, że można zacząć i od tej nowej linii fabularnej, bo tu jest aż 6 zakończeń, więc i tak w sumie warto tę grę przejść kilka razy. Ale o co w tym chodzi? Główny bohater gry jest, a jakże, japońskim licealistą, w takim dosyć mrocznym świecie, mrocznej wersji Tokio, w której są jakieś tajemnicze zaginięcia, jakieś tajemnicze morderstwa. Za dużo jednak w tym świecie nie przebywamy, bowiem w poszukiwaniu swojego kolegi zachodzimy do tajemniczego, mrocznego tunelu, gdzie dochodzi do jakiegoś dziwnego wypadku i przenosimy się do postapokaliptycznego świata Da'at, zamieszkałego przez demony, które toczą od ponad 100 lat walkę z aniołami i wszystko wskazuje na to, że ten świat to tak naprawdę nasza Ziemia, tylko zrujnowana, bo trafiamy do postapokaliptycznego Tokio. Gdzieś tam są charakterystyczne budynki w morzu ruin i piachu, gdzieś tam w oddali po prostu widać Tokyo Tower, więc wiemy, gdzie nadal się znajdujemy. Nasz bohater już na samym początku, gdy trafia do tego świata, łączy się z tajemniczym mężczyzną, tajemniczym sojusznikiem i tworzą razem, dosłownie się łączą, tworząc istotę zwaną Nahobito. Jest to ni to człowiek, ni to demon, coś pośredniego i oczywiście tylko my mamy moc, która pozwala nam zakończyć ten stuletni konflikt, mamy okazję wpłynąć na wydarzenia, na losy tego świata i robimy to za pomocą po prostu różnych decyzji fabularnych, które podejmujemy, które nie są takie oczywiste. To nie jest taka gra, w której powiedzmy te dobra ścieżka i zła ścieżka są tak bardzo widoczne. Tutaj raczej takie subtelne różne decyzje, subtelne gesty, które możemy wykonać, wpływają na to, co się dzieje na końcu. Fabuła zresztą, o dziwo, prawda, jak na JRPG, nie jest tutaj aż tak ważna. Na pewno nie aż tak ważna jak w serii Persona, która opiera się na relacjach międzyludzkich. Tutaj ważniejszy jest gameplay i zaraz Wam powiem dlaczego. Gra oferuje bowiem, powiedzmy, półotwarty świat, dosyć otwarty, w którym eksplorujemy sobie z kamerą z perspektywy trzeciej osoby, chociaż jest, na pierwszy rzut oka taki trochę monotonny, ruiny, piasek. Mamy tutaj mnóstwo różnej zawartości poupychanej, różnych skarbów, różnych dodatkowych bossów do pokonania, mnóstwo pobocznych questów, napotykamy demony, które mają różne problemy i w zamian za wykonywanie dla nich zadań otrzymujemy różne specjalne przedmioty, różne specjalne umiejętności. Bardzo ważny jest tutaj system walki turowy,
ale nie odbywa się on na zasadzie, że najpierw my, a potem przeciwnik i potem kolejna osoba od nas z drużyny i potem przeciwnik, tylko najpierw cała nasza drużyna wykonuje ruchy, a potem cała drużyna przeciwników. Jeśli używamy umiejętności, które uderzają w czułe punkty wroga, które uderzają w ich słabości względem poszczególnych żywiołów, jeśli rzucamy takie czary, no to wtedy możemy sobie dodać kolejnych ruchów w naszej turze i analogicznie, jeśli chybiamy, jeśli używamy złych czarów, możemy takie ruchy stracić i co jest bolesne, zwłaszcza z bossami, którzy nas potrafią bardzo szybko znukować. To jest gra trudna, ona ma różne poziomy trudności do wyboru, w tym taki łatwy tryb fabularny, ale na domyślnym jest dosyć trudna, jest wymagająca i tutaj no Pokémony się powinny uczyć tej różnorodności, bo tu jest naprawdę ten system taki niby prosty, oparty na zasadach papier, kamień, nożyce, tu jest dużo bardziej rozbudowany, dużo więcej czynników, dużo więcej różnych buffów, debuffów można nakładać. Ponadto ważna jest tutaj rekrutacja. Rekrutacja stworków, demonów właściwie, chociaż tutaj demonami jest wszystko, zarówno takie typowe jakieś diabły, rogate i tak dalej, ale też stworzenia z różnych mitologii, czy europejskich, greckich, japońskich, ale też różne takie pozytywne stworki, typu nie wiem, kota w butach można spotkać, czy tak zwanego Nekosioguna mam w drużynie, czyli czarnego kota po prostu w zbroi samurajskiej. Są wróżki z takiego typowo brytyjskiego folkloru, różne stwory, gobliny, są szlamy, takie gluty jak w Dragon Questach, czy chociażby Dungeons and Dragons. No jeśli lubicie fantazję, no tutaj traficie na pewno na znajome stworzenia, hydry, lamie, no wszystko tutaj jest. I te demony sobie kolekcjonujemy, tak jak Pokemony. Możemy je ze sobą łączyć, tworząc nowe demony i odkrywając nowe, a jest ich naprawdę bardzo dużo. Ale sama rekrutacja tych demonów jest bardzo ciekawa, bo żeby demon do nas dołączył, nie rzucamy w niego żadnym pokebolem ani niczym takim, musimy go po prostu przekonać, musimy z nim porozmawiać. I najpierw odpowiadamy mu na pytania, potem najczęściej trzeba mu coś dać, żeby go przekupić. Jest albo wręcz nawet dać trochę punktów naszego życia lub trochę punktów many. Czasami demon w naszej drużynie może pogadać z takim demonem, którego chcemy zrekrutować, żeby go udobruchać, żeby do nas dołączył. Tych interakcji, tych wariantów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i powoduje, że cały ten system rekrutacji jest wciągający i ekscytujący. Ja się zadowoliłem bardzo długo, nawet nie robieniem wątku głównego, tylko po prostu eksploracją tego świata i zbieraniem tych potworków. Jest to no super, naprawdę super. Zresztą gra do tego zachęca, żeby mieć ich więcej, bo poza tą drużyną, którą mamy, która walczy, która się składa, poza naszym bohaterem mamy 3 sloty na postaci, czy to są demony, czy to są różne postaci fabularne, ludzkie, które co jakiś czas do nas, do drużyny trafiają, no to zależy po prostu do danego momentu, ale poza tymi aktywnymi slotami mamy jeszcze dosyć pokaźną ławkę rezerwowych i możemy z tej ławki sobie w dowolnym momencie stworka wrzucić w czasie walki po prostu, żeby walczył dla nas i jednocześnie ta drużyna rezerwowa też leveluje razem z tą aktywną drużyną, więc warto mieć po prostu taki roster różnorakich demonów i w różnych sytuacjach ich używać. To jest bardzo, bardzo fajne i super to tutaj działa. Pokémony się powinny naprawdę od tego uczyć. Do tego te wszystkie systemy mają sporo różnych takich quality of life improvement, czyli na przykład, chociaż nie ma tutaj autosave'a, bo byłoby za łatwo, to mamy możliwość save'owania w dowolnym momencie. Ponadto mamy pod przyciskiem możliwość rzucia wszystkich takich najbardziej, powiedzmy, efektywnych czarów leczących i jednocześnie oszczędzając manę, więc zamiast pojedynczo przeklikiwać się przez menisy, możemy wszystkich poza walką szybko wyleczyć, żeby być do kolejnej walki przygotowanym. Gdzieś tam po drodze, w trakcie tej eksploracji trafiamy na różne takie małe kryształki, które nam minimalnie podnoszą, regenerują punkty życia i punkty many, więc nie trzeba tak często wracać do tych punktów, gdzie możemy odpocząć, żeby prawda, się zregenerować. Mamy tutaj system budowania więzi z tymi naszymi demonami. One czasami o coś mogą poprosić, czasami można im dać jakiś przedmiot, można z nimi zawsze pogadać w takim specjalnym miejscu i coś tam mogą ciekawego powiedzieć. Ponadto jeśli już demony zrekrutujemy i trafimy w czasie walki na takie same demony, to możemy je przegadać, żeby dały nam spokój, albo żeby w ogóle dały nam jakiś przedmiot. Czyli jak widzicie, jest bardzo, bardzo tutaj dużo różnych mechanizmów, bardzo fajnych mechanizmów. Od strony audiowizualnej to jest gra od ludzi, którzy robili Persony, więc mamy tą samą kreskę, ten sam styl postaci. Niektóre zresztą demony są żywcem wyjęte z Person, a raczej w Personach są demony z tak zwanych megatenów właśnie.
Ponadto prawdopodobna kreska postaci, bardzo fajna ścieżka dźwiękowa, nie taka taneczna i przyjemna jak w Personach, ale też wpadająca w ucho. Tutaj taka tajemnicza, oniryczna, z gitarami, z elektroniką, która się zmienia i potrafi przejść z naprawdę takich spokojnych plumknięć w takie dosyć dynamiczne, metalowe kawałki w czasie walki. Przyjemnie się tego słucha. To nie jest coś raczej, co bym sobie odpalał, nie wiem, do pracy czy do nauki, jak to mówią, tak jak na przykład muzyczkę z Persony można włączyć, ale w czasie rozgrywki bardzo się tego przyjemnie słucha. Fajnie się ten świat eksploruje, powoli się fajnie chłonie też tą fabułę. Jest to po prostu bardzo dobry JRPG. Mamy oczywiście różne systemy też ulepszania naszego bohatera, co możemy robić przez tak zwane esencje demonów. Zresztą tych esencji można też używać, one zawierają w sobie umiejętności i można tych esencji używać też do ulepszania naszych innych demonów, więc teoretycznie na upartego, jeśli mamy jakichś faworytów, to można też z nimi do końca gry dotrwać, nie trzeba zawsze ich porzucać, prawda, i wymieniać ich na mocniejszych, chociaż gra bardzo to puszuje, szczerze mówiąc. Mamy system wydawania tak zwanych punktów chwały, które dostajemy z różnych skrzynek, albo z questów, albo od różnych napotkanych demonów. Te punkty pozwalają nam na przykład poszerzać tą swoją stajnię, że tak powiem, kieszeń na demony, ale też pozwalają na uzyskanie różnych trwałych ulepszeń. Mamy system ataków specjalnych, takiego paska, który nazywa się Magatsushi, i początkowo mamy tylko taką zdolność, która powoduje, że do końca danej rundy nasze ataki są atakami krytycznymi, trafieniami krytycznymi, ale później, robiąc poszczególne questy, możemy odblokowywać różne specjalne zdolności, które też wykorzystują ten pasek dla różnych typów demonów, które mamy, więc to też zachęca do tego, żeby i te questy robić, żeby ten nasz roster demonów był różnorodny. Od strony oprawy, no jest troszeczkę minimalnie surowo, no bo to jest gra, która jednak debiutowała na Switchu, ale wysoka rozdzielczość i tekstury lepsze i tak dalej na innych platformach poza Switchem zrobią robotę. Ta gra potrafi wyglądać naprawdę bardzo ładnie. Zresztą moim zdaniem na Switchu nie kaleczy oczu. Ten gameplay, który widzicie, jest ze Switcha właśnie i dlatego też jest niestety po angielsku, bo Switch jest jedyną platformą, która nie dostała aktualizacji do języka polskiego i winne tu jest Nintendo, bo bardzo często gry na Switchu mają język dostosowany do języka systemu, na Switchu nie ma języka polskiego, no i dupa, za przeproszeniem. Na szczęście na innych platformach już jest język polski, tu wielkie brawa dla wydawcy, w tym wypadku dla Cenegi, bo to jest już kolejna gra od Atlus, która jest po polsku. Pierwsza była nowa wersja Persony 3. Bardzo mi to cieszy, mam nadzieję, że kolejne też będą po polsku, bo w RPG, gdzie jest dużo tekstu, zawsze troszeczkę się łatwiej niektórym graczom gra w naszym języku. Mi angielski nie przeszkadza, ale rozumiem tych, którzy chcą mieć język polski. Wielkie brawa za to. W każdym razie gra jest bardzo wciągająca, mi się bardzo ten klimat podoba, ja też lubiłem Persony, ale mówię też, jeśli naprawdę lubicie Pokemony, taką formułę, a same Pokemony wam się znudziły, no to tutaj jest coś dla was. Coś, co jest wymagające, trudne, ale oparte na podobnych zasadach i daje bardzo dużo satysfakcji. Wciąga po prostu jak bagno tutaj. I to by chyba było na tyle w tym materiale. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Jeśli chcecie mnie choć trochę wesprzeć, to wystarczy, słuchajcie, łapka w górę. Jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, dajcie proszę suba i obejrzyjcie inne moje filmy. Nagrałem ostatnio dla was wideo recenzję Early Accessu The Rogue Prince of Persia, czyli rogaligowego platformera od twórców Dead Cells, opartego na licencji Prince of Persia z losowymi levelami, bardzo fajna rzecz. Nagrałem też recenzję PC-towej wersji Ghost of Tsushima, o tym jak działa na Steam Decku, czy warto sięgnąć. Spoiler, naprawdę warto i działa świetnie, ale jak chcecie zobaczyć to w ruchu, to zapraszam. No i słuchajcie, bądźmy w kontakcie, będą niedługo kolejne filmy, staram się teraz, jak widzicie, więcej nagrywać. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie trzymajcie się ciepło, cześć.